Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś przychodzę do Was z Pudlem, czyli jednym z dwóch czołgów Panzerkampfwagen 5 Pantera zdobytych przez powstańców warszawskich. Zapraszam do oglądania. Kogi, buduj historię klocek po klocku. Recenzję modelu rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu, czyli m.in. nazwa zestawu, ilość klocków, numer katalogowy, skala, a także kolekcja historyczna, w skład w której model wchodzi. Na odwrocie pudełka przedstawione są inne ciekawe informacje, m.in. tabela techniczna przedstawiająca najważniejsze informacje dotyczące modelu. Przedstawione są obie dołączone do zestawu figurki, akcesoria do nich, no i również nie zabrakło archiwalnej fotografii oraz informacji o podwójnych insygniach polskich oraz niemieckich. Teraz możemy już śmiało przejść do recenzji naszej powstańczej Pantery. Panzerkampfwagen 5 Pudel w skali 1:28 prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Model w skali 1:28 mierzy 32 cm długości, 12 cm szerokości, no i tyle samo 12 cm wysokości. Tak więc jest to klasyczny model w skali 1:28. Pantera pomalowana jest w kolor dunkelgelb, czyli standardowy niemiecki podkład czołgowy, na który później nanoszone były jakieś inne kamuflaże, wzory itd. Od 1943 to było takie właśnie podstawowa baza pod późniejszą malaturę. No i Pantera niemiecka nie zdążyła być pomalowana w jakiś finalny kamuflaż, tylko właśnie w tym takim dosyć podstawowym, bazowym kamuflażu miała pojechać na front, miała przejechać przez Warszawę, no i finalnie niestety nie dla Niemców, na front nie dojechała, tylko już została w Warszawie. Nasza Pantera posiada sporo ciekawych nadruków, które przedstawiają głównie powstańcze insygnia, a są to m.in. wielka szachownica oraz symbol Polski walczącej, które znajdują się na przedniej płycie pancernej. Na błotniku nie mogło zabraknąć nazwy własnej pojazdu, czyli Pudel. Po bokach również są inne, dosyć charakterystyczne elementy, takie jak harcerska lilijka, oznaczenia na wieży, no i takie same oznaczenia również na kadłubie, czyli również polska szachownica i harcerska lilijka. Ale oprócz insygniów odwzorowane zostały inne ciekawe elementy konstrukcyjne tej Pantery. Między innymi, patrząc na wieży, to na jarzmie potężnej 75 mm armaty mamy dwa wizjery. Jeden to jest pyreskop dla celowniczego, a drugi to jest port sprzężonego z armatą karabinu maszynowego MG34. Oprócz tego na wieży mamy m.in. taką specjalną kratkę wentylacyjną, taki wielki otwór, który znajduje się tutaj, no i na jego górze również są odwzorowane nadruki. Kolejne nadruki są odwzorowane na baszcie dowódcy. Ten charakterystyczny wielki niemiecki właz również ma wokół pełno nadruków, które przedstawiają pyreskopy, bo pamiętajmy, że widoczność z takiego czołgu była ograniczona, dlatego w przypadku niemieckich pojazdów rozwiązano to w ten sposób, że dowódca w swojej właśnie baszcie, w swoim włazie miał kilka pyreskopów, które były wokół niego. Mamy również nadrukowany właz, tylni właz, który znajduje się w tyle wieży. Był to właz głównie amunicyjny. Na przedziale silnikowym za pomocą nadruków odwzorowano wielkie kraty, wywiewy, miejsca, pod którymi znajdował się silnik i gdzie musiała być odpowiednia wentylacja i chłodzenie. Również za pomocą nadruków odwzorowano niektóre akcesoria znajdujące się na czołgu. Bawole rogi, czyli specjalny przyrząd, o który zaczepiane były specjalne, wielkie, ciężkie stalowe liny, które ułatwiały wyciągnięcie pojazdu, a także mały szczegół, malutka drewniana skrzynka, gdzie też mogły się znajdować przeróżne narzędzia. Oprócz tego do zestawu zostały dołączone inne klocki z nadrukami, które są odpowiednie dla wersji niemieckiej. Są to m.in. 3 klocki, na których nadrukowane są niemieckie krzyże belkowe. No i te klocki znajdują się m.in. 2 na wysokości kadłuba i 1 z tyłu wieży, a także są 2 klocki z numerem 451, które znajdowały się po bokach wieży w miejscu tych charakterystycznych polskich oznaczeń. Tak więc zależnie od tego, jaki pojazd chcecie mieć w swoich zbiorach, może być to zarówno polska, jak i niemiecka Pantera.
możemy przejść do szczegółów konstrukcyjnych tego modelu, a ten ma ich trochę i są bardzo ciekawe. Zaczniemy od wieży, od charakterystycznej wieży niemieckiej Pantery, w której znajduje się uzbrojenie główne, czyli 75 mm armata. Jak już wspomniałem, powstańcy mieli ogromnego farta, że udało się zdobyć amunicję do Pantery, no i między innymi właśnie nasza polska Pantera, nasz Pudel miał okazję tam kilka razy postrzelać i napsuć Niemcom trochę krwi. Lufa armaty jest ruchoma, można ją bez problemu podnosić oraz opuszczać. No a sama wieża oprócz tego ma dołączony karabin maszynowy MG34, który również można unosić oraz opuszczać. No i także nie jest wielkim problemem obracanie go tam w zakresie nawet 360 stopni. Oprócz karabinu maszynowego na wieży znajduje się również włas dla dowódcy, o którym już mówiłem wcześniej. Tutaj można bez problemu zmieścić jedną z dwóch dołączonych do zestawu figurek. Kolejnym ciekawym elementem tej wieży jest dołączony od spodu kosz. Każda wieża, w każdym czołgu musi mieć kosz, bo to właśnie w tym podwieszonym od spodu miejscu znajdowali się załoganci. Tutaj są między innymi siedzenia dla dowódcy, dla celowniczego, dla ładowniczego. Są również przewidziane miejsca na cały mechanizm obrotowy wieży, mechanizm spustowy, no i te wszystkie elementy, które sprawiają, że tym pojazdem można walczyć. Korzystając ze zdjętej wieży, zerknijmy do środka naszej Pantery, bo tutaj też jest kilka ciekawych elementów. Są tutaj odwzorowane m.in. elementy układu biegowego naszej Pantery, czyli drążki skrętne, ale nie zabrakło też bardziej przyziemnych, no i bardziej praktycznych rzeczy, które w takiej Panterze mogły się przydać. Między innymi mamy tutaj amunicję, 4 75 mm pociski z przodu, 2 z tyłu, no a także inne elementy mechaniczne, takie jak zapewne jest tutaj również wał przyniesienia napędu od skrzyni biegów do silnika i chyba mamy nawet tutaj mechanizm obrotowy wieży. Oczywiście nie jest to jedyny odkrywalny element naszej Pantery, bo pod zdejmowaną pancerną płytą mamy odwzorowany silnik, czyli cały układ biegowy, można powiedzieć, że serce naszej Pantery. To właśnie dzięki temu silnikowi potężnemu niemieckiemu Maybachowi HL230 Pantera potrafiła w ten charakterystyczny sposób mruczeć. No i właśnie tutaj silnik również został odwzorowany za pomocą nadruków. Można go też bez problemu wyjąć i wyeksponować obok naszej Pantery. Na silniku również znajdują się nadruki u góry, na jego bocznych elementach, tak więc nawet tutaj znajdują się nadruki, które nie są widoczne gołym okiem, a które są. No i kolejne nadruki to m.in. te dwa wentylatory, które znajdują się tutaj. Kolejne ciekawe elementy, których na pierwszy rzut oka nie widać, a które są i cieszą oko. Teraz możemy przejść na front naszego pojazdu. A tutaj też jest kilka ciekawych elementów. Między innymi odwzorowane zostały dwa włazy dla radiooperatora, który przy okazji był operatorem pokładowego karabinu maszynowego MG34, a także właz dla kierowcy. W tych obu włazach również można bez problemu wsadzić dołączone do zestawu figurki, one się tutaj mieszczą i jest to kolejny bardzo ciekawy i fajny element. Kolejnym ciekawym elementem są pyreskopy, które również są bardzo dobrze odwzorowane. Między innymi jeden dla radiooperatora, który jest skierowany trochę w bok, który był też ruchomy, no i dla kierowcy, który miał o wiele większy kąt i zasięg widzenia. Pole walki było bardzo dobrze widoczne z wewnątrz pojazdu. Kolejnym ciekawym elementem, który ja zawsze zwracam uwagę, to są właśnie takie smaczki, o których zawsze Wam mówię, to jest między innymi stelaż. Stelaż dla potężnej 75 mm armaty, którą można położyć na tym stelażu. Podczas transportu nie chcieliśmy, żeby wieża, tudzież lufa nam się obracały w najróżniejsze strony i nawet kiedy wieża nie była obracana przez załogantów, to istniało ryzyko, że coś się stanie, coś tam się obróci. No a dzięki takiemu specjalnemu stelażowi ani wieża się nie obracała, ani lufa też nie chodziła w płaszczyźnie góra-dół. Tak więc jest to ciekawy element, bardziej transportowy, bardziej taki smaczek i ciekawostka, ale takie coś bardzo mi się podoba.
z racji, że była to jedna z najnowocześniejszych wówczas Panter w wersji G, ma kilka ciekawych akcesoriów dołączonych na sobie po prostu. Pomijam m.in. bawole rogi, no i podstawowe narzędzia takie jak łopata, tudzież inne skrzynki, ale jak już wspomniałem, w czołgu był radiooperator, no i mamy również antenę do radiostacji. Ale to nie wszystko. Na tylnej części pojazdu, na wysokości przedziału silnikowego, mamy dołączone po 2 ogniwa gąsienic z jednej oraz 2 z drugiej strony. No i to, co zawsze ludzi najbardziej zastanawia, czyli ten wielki, taki okrągły pojemnik, który ludzie za bardzo nie wiedzą, na co to jest. Otóż, moi drodzy, to jest nic innego jak futerał na wycior do potężnej 75 mm armaty. Nasza Pantera oczywiście ma również bardzo ładny układ biegowy. Zobaczcie na te gąsienice, jak one się kręcą, ale nie tylko popatrzcie na to, jak one się kręcą, ale posłuchajcie, jakie one przy tym poruszaniu się wydają dźwięk. Jest to coś niesamowitego. To jest naprawdę tak fajne, że sam pojazd, poruszając się, jeżdżąc, wydaje ten charakterystyczny dźwięk, tak jak oryginalna Pantera. Tak więc jest to kolejny naprawdę fajny smaczek, który bardzo mi się podoba. Ale to, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to wielkie stalowe koła, charakterystyczne dla kół od Pantery, ale są to nowe gąsienice. Nowe gąsienice, które zostały wprowadzone właśnie do Panter. Między innymi ma te gąsienice Pudel, ale także inne Pantery, które wychodziły w ostatnim czasie. Do zestawu dołączone zostały 2 figurki. Jedna z nich przedstawia, właśnie niemieckiego pancerniaka. Jest to charakterystyczny niemiecki żołnierz. Posiada czarne trzewiki, czarne pancerniackie spodnie, no i czarną pancerbluzę, czyli bluzę pancerniacką w kolorze czarnym. Żołnierz ma pas, odznakę pancerniacką. Nie zabrakło też wstążki po krzyżu żelaznym drugiej klasy, no i charakterystyczne różowe oznaczenia. Różowe, bo taka była barwa broni niemieckich pancerniaków. Widać to m.in. na ramiennikach, ale także na patkach kołnierza. Z kolei na głowie żołnierz ma charakterystyczną czapkę M43, Feldmütze M43, czyli widać, że już to jest ten późniejszy okres wojny od 1943 roku w górę. W dłoni nasz pancerniak ma pistolet maszynowy MP40, czyli też takie podstawowe uzbrojenie niemieckich pancerniaków, którzy walczyli w czołgach. Druga figurka przedstawia powstańca warszawskiego i nie jest to byle jaki powstaniec, bo jest to konkretna postać historyczna. Jest to Jan Uniewski, czyli jeden z tych pancerniaków, który właśnie walczył na Pudlu. No i tutaj widać, że są jego atrybuty, jego elementy, akcesoria. Jest to między innymi kanister, ale także klucz. Bo pamiętajmy, że niestety trzeba to przyznać, niemieckie pantery w naszych rękach się co chwilę psuły, co chwilę im coś wychodziło, jakieś usterki, ale wracając do samej figurki. Nasz pancerniak ma brązowe buciki, grafitowe spodnie, no i tą wymarzoną panterkę. Pamiętajmy, że wielu powstańców chciało być tak umundurowanych w te charakterystyczne niemieckie kurtki maskujące. Naszemu bohaterowi się to udało, no i oczywiście ma opaskę biało-czerwoną na swoim ramieniu, znak rozpoznawczy powstańców warszawskich. Z kolei na głowie ma czarny beret z wielkim polskim orłem. Do całego zestawu została dołączona specjalna podstawka ekspozycyjna z nazwą zestawu. Jest nazwa Panzerkampfwagen 5 Pantera AOSWG, czyli ta najnowsza wersja. Nie zabrakło również nazwy własnej Pudel, no i skali 1:28. W sierpniu 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego żołnierze batalionu Zośka zdobyli 2 niemieckie czołgi typu Pantera w rejonie ulicy Okopowej na Woli. Jeden z nich nazwano Pudel. Został uruchomiony i użyty m.in. przy wyzwoleniu obozu Gęsiówka, ale po kilku dniach został unieruchomiony w walce. Drugi, nazwany Magda, również uruchomiono, lecz szybko uległ awarii i nie odegrał większej roli. Zdobycie obu czołgów miało ogromne znaczenie propagandowe i moralne dla powstańców. Był to tym większy sukces, bo oba pojazdy zdobyto już 2 sierpnia rankiem. Oprócz nich tego samego dnia zdobyto pojazd z amunicją do Panter oraz 3000 litrów benzyny. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o legendarnym Pudlu w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do śledzenia naszych innych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnym filmie i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.